Siema, tu Wahacz. Nissan Qashqai trzeciej generacji w 2024 roku przeszedł lifting, którego bez problemów można było rozpoznać już na pierwszy rzut oka. Teraz mamy znacznie bardziej dyskretne odświeżenie. Sprawdźmy, jakie efekty ono przyniosło i jakie ogólne wrażenie robi Qashqai aktualnie. Poprzedni lifting omawianego Nissana jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ w bardzo wyraźnym stopniu przeprojektował wygląd nadwozia, aż w przyznam zaskakująco dużym dla mnie, bo takie zmiany spokojnie mogłyby zostać wprowadzone przez nową generację, a nie tylko odświeżenie, i to po raptem 3 latach obecności na rynku. Jak dla mnie modyfikacje te wyszły Qashqaiowi zdecydowanie na plus, prezentuje się agresywniej i nowocześniej. Egzemplarz, który ja prezentuję z kolei na filmie, należy do odmiany N-Design, która cechuje się wyższym, ale nie topowym poziomem wyposażenia funkcjonalnego, za to skupia się na aspekcie stylistycznym. Na zewnątrz ekskluzywnie w N-Design mamy niektóre wstawki czarne zamiast srebrnych, występuje także pełne lakierowanie nadwozia, nawet jego najniższych partii, poza tym w standardzie jest czarny dach. Prezentowany lakier metalik w Qashqaiu nie wymaga dopłat, są także 20-calowe felgi, ale je dostaje się również w najbogatszym Tecna Plus. Aktualnie producent obszar nadwozia zostawił w spokoju, a skupił się na hybrydzie e-Power, która jest flagowym układem napędowym przewidzianym do Qashqaia, ponieważ niżej w cenniku mamy wyłącznie miękkie hybrydy 140 lub 158 koni, a pełna hybryda e-Power generuje 190 koni mechanicznych. E-Power wciąż opiera się o taką samą koncepcję, to znaczy mamy tutaj hybrydę, gdzie benzyna ma pełnić wyłącznie rolę generatora energii dla układu elektrycznego, czy to do ładowania akumulatorów, czy to dla silnika elektrycznego, który dopiero napędzać będzie koła. Zapewnić ma to mniejsze skomplikowanie konstrukcji, np. bez konieczności stosowania tradycyjnej skrzyni biegów, a także wrażenia z jazdy, chociażby pod kątem płynności, jak w aucie elektrycznym. O ile koncept e-Power wraz z liftingiem nie uległ zmianie, to już silnik spalinowy został mocno przeprojektowany, bardziej z myślą o pracy w układzie hybrydowym Nissana. Ogólne parametry zostały jednak po staremu, to znaczy jest to 3-cylindrowa benzyna 1.5. Aktualnie jednostka ma jednak zapewnić lepszą kulturę pracy i mniejsze wibracje, też przy prędkościach autostradowych obroty mają być trzymane na niższym o 200 poziomie, dzięki czemu ma być ciszej i wydajniej. Dodatkowo ulepszenia konstrukcyjne mają powodować niższe spalanie. Tyle teoria, przejdźmy teraz do tego, jak przekłada się to na praktykę. Ostatnio tym modelem jeździłem ponad 1,5 roku temu, zatem trudno będzie mi dokonać jakichś bardzo precyzyjnych porównań. Na pewno mogę powiedzieć, że ogólne wrażenie z użytkowania e-Power nie uległy zmianie i wciąż płynność pracy układu stoi na wzorowym poziomie, co pozytywnie wpływa na wrażenia z jazdy. Auto jest też fajnie żwawe. Nie jest to poziom 200-konnych pełnych elektryków, ale zwłaszcza przy prędkościach miejskich wyraźnie czuje się wstępną reakcję silnika elektrycznego, przy czym nawet jadąc szybciej ten efekt jest uzyskiwany. Później silnik spalinowy wkręca się na obroty, ale płynność przyspieszania jest zachowana. Benzyna w tych momentach może trzymać bardziej monotonne obroty, bo nie jest dokładnie powiązana ta wartość z prędkością kół, ale bez wycia też mało daje o sobie znać akustycznie, ponieważ jest naprawdę skutecznie wyciszona w kabinie i faktu, że mamy do czynienia z 3-cylindrowcem, nie ma co się obawiać. Mając włączone radio, nieraz bardziej po wskazaniach na zegarach, a nie na słuch mogłem wychwycić, czy silnik pracuje, czy też nie. Czasami tylko podczas jazdy z miejskimi prędkościami benzyna wpadała w wibracje i zaczynała naprawdę kiepsko brzmieć, ale były to krótkie epizody, nie do końca związane nawet z jakimś agresywnym podładowywaniem, bo obroty nie zdawały się być na jakimś wysokim poziomie. Na szczęście sytuacje te zdarzały się na tyle sporadycznie, że mnie by nie przeszkadzały podczas użytkowania. Doładowującego wkręcania na jednostajne, wysokie obroty w Qashqaiu nie doświadczyłem. Komputer bardziej przy okazji stara się podładowywać baterie tak, aby ich poziom był w okolicach 50-75% i pod tym kątem konstruktorzy mogli dokonać faktycznie pewnych ulepszeń. W mieście można tę energię użyć, aby przyspieszać na prądzie nawet do okolic 50 km na godzinę. Przy wyższych prędkościach przyspieszanie wymaga już odpalenia benzyny, ale może się ona też wtedy wyłączać, np. podczas lekkiego wytracania prędkości. Przechodząc do spalania, to w tej kwestii wyniki trudno jest mi jakoś jednoznacznie ocenić, bo w Warszawie samochód zużywał mi średnio 5 litrów na 100 km, tak samo jak wcześniej. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 4,5 litra, znowu tak samo jak wcześniej. Na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał około 6-6,5 litra, o pół litra mniej niż przy moim kontakcie z przedliftingowym Qashqaiem. Z kolei na autostradach wciąż spalanie wyraźnie rośnie do okolic 8-8,5 litra, zatem są to znowu zbliżone wartości.
Biorąc jednak pod uwagę, że już wcześniej układ e-Power zapewniał naprawdę dobre rezultaty jak na SUV-a mającego 442 cm długości i 183 cm szerokości, to nie było za bardzo z czego schodzić. Warto jeszcze dodać, że Qashqai ma zbiornik paliwa mieszczący 55 litrów, zatem unikając autostrad można uzyskać w nim naprawdę duży zasięg, bez problemów przekraczający 1000 km. Jeśli chodzi o dynamikę, to tak samochód przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Testowany Nissan ogólnie nie jest sportowcem, też płynny sposób przyspieszania uzyskiwany przez budowę hybrydy e-Power sprawia, że nie ma co w nim liczyć na jakieś ostre wciskanie w fotel podczas przyspieszania. Nie zmienia to jednak faktu, że dynamika jest tutaj dobra i w pełni moim zdaniem wystarczająca do auta tego typu. Mamy sprawną i też powtarzalną reakcję na wciskanie gazu. Auto ponadto zachowuje odpowiednią dynamikę na drogach szybkiego ruchu i widać, że układ napędowy się wtedy nie męczy. Ogólnie wrażenia z użytkowania tego, powiedzmy, elektryka na benzynę wypadają bardzo dobrze, przyjemniej moim zdaniem niż w przypadku SUV-ów ze zwykłymi silnikami benzynowymi. Jest to jednak okupione ceną, ponieważ e-Power jest wyraźnie droższy od miękkich hybryd opartych o silniki 1.3, nawet od wariantu z automatem i napędem na 4 koła, podczas gdy w bohaterze tego testu może mieć wyłącznie napęd na przód. Wybierając jednak najmocniejszego Qashqai'a, jego układ kierowniczy nadąża za silnikiem, mamy dobrą precyzję prowadzenia, przy odpowiednim wygładzeniu reakcji, dla mnie balans akurat do SUV-a tego typu. Zawieszenie jest umiarkowanie miękkie, nie dobija jakoś twardo na większych nierównościach i wypada moim zdaniem ok. W N-Design dostaje się jednak duże felgi, które wymuszają cienkie opony i to odczuwa się na jakichś mniejszych nierównościach i albo trzeba to zaakceptować, albo wybrać odmiany z mniejszymi kołami. W kabinie liftingowa sytuacja jest taka sama jak w przypadku nadwozia, to znaczy wcześniej została ona trochę przeprojektowana, zyskując ładniejsze moim zdaniem linie na desce rozdzielczej, a aktualnie Nissan nic w niej nie ruszał i jest to dla mnie ok, ponieważ wnętrze wciąż prezentuje się ładnie, zwłaszcza ze wstawkami z Alcantary w N-Design i Tecna Plus, cechuje się też, co istotne, tradycyjnym i praktycznym podejściem do sposobu obsługi. Chociażby panel klimatyzacji jest w pełni fizyczny i bardzo wygodny, każda istotna funkcja ma swój dedykowany przycisk albo pokrętło. System inforozrywki ma wystarczający rozmiarowo 12-calowy wyświetlacz oraz integrację z usługami Google we wszystkich odmianach poza bazową. Gdy ta integracja jest, to można korzystać z map Google, z aktualnością tras, punktami zainteresowań, czy też z asystenta głosowego, tak jak na smartfonie, ale bez konieczności podłączania tego smartfona. Gdyby ktoś chciał, to może też oczywiście bezprzewodowo użyć Android Auto czy Apple CarPlay. Interfejs jest tutaj przejrzysty, nieprzekombinowany. Z lewej strony mamy belkę ze skrótami do najważniejszych modułów. Jak widać w wszystkich innych miejscach też to rozsądnie jest zaprojektowane. Są takie najważniejsze przełączniki związane chociażby z systemem audio. Są też bardziej zaawansowane ustawienia. Gdyby ktoś chciał, to ekrany domowe. Je można sobie modyfikować pod kątem zawartości. Są różne widgety i można sobie tym miksować do woli. Całość działa też szybko. Ja do tego systemu zastrzeżeń nie mam. Pod ekranem mamy kilka fizycznych przycisków do odpalania kamer, sterowania systemem audio czy przełączaniem trybu dziennego i nocnego i zmienianiem szybkim jasności. Na tunelu środkowym mamy znowu fizyczne elementy sterujące do obsługi napędu elektrycznego, hamulca postojowego, trybów jazdy, dźwignia zmiany biegów. Wygląda tak, jest wygodna i ogólnie jak na dzisiejsze standardy Nissan wypada bardzo pozytywnie pod kątem tego, ile rzeczy można w nim dostroić bez konieczności korzystania z ekranu. Potwierdzeniem moich słów jest rzut okiem na rozmieszczenie przycisków na drzwiach. Dalej tutaj mamy jeszcze możliwość regulacji podświetlenia instrumentów pokładowych. Na ekranie wyświetlać się może także obraz z kamer 360 stopni. Oferują one przyzwoitą jakość. Nie jest to nic, co jakoś by wyróżniało się jak na współczesne standardy, ale klarowność obrazu jest odpowiednia. Też na plus wypada duża ilość różnych widoków, no i też fakt, że przełączać się pomiędzy nimi można wciskając przycisk pod ekranem, nie trzeba celować w ikonki na nim. Kamery trochę się tutaj przydają, bo w Qashqaiu mamy opadającą maskę, której z perspektywy kierowcy za bardzo nie widać, też dosyć długie podszybie. Patrząc do tyłu dostrzec można bardziej wysoko poprowadzoną szybę, która jest zarazem sporych rozmiarów. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to na froncie mamy złącze 12V, indukcyjną matę,
a także 2 porty USB-C ukryte w podłokietniku, ale ze szczelinami na wyprowadzenie kabli. Z tyłu mamy kolejne 2 USB w standardzie C. One wraz z indukcyjną ładowarką występują we wszystkich odmianach poza bazowym Accenta. USB z przodu są zawsze w standardzie. Accenta od pozostałych odmian różnicuje także wyświetlacz zegarów. Podstawie mamy 7 cali, a w innych wersjach 12 cali, tak jak widzicie. Można modyfikować to, co będzie się wyświetlało na środku pomiędzy wirtualnymi tarczami. Wszystkie najważniejsze rzeczy związane z działaniem układu hybrydowego, z ekonomiką jazdy są obecne. Można sobie też wyświetlić mapę pomiędzy tarczami, informacje systemu audio czy asystentów bezpieczeństwa, zatem niczego tutaj nie brakuje. Mamy tutaj także ustawienia i to akurat uważam za wyraźny minus, ponieważ jest tych ustawień dużo, a przestrzeń dla nich już taka duża nie jest, przez co część komunikatów musi być poucinana i jest mało czytelna. Też przy mnogości tych różnych rzeczy, które można sobie dostroić, zdecydowanie wygodniej moim zdaniem byłoby, gdyby to wszystko przenieść do ekranu środkowego, który i tak zawsze przecież w każdej wersji jest 12-calowy i tam byłoby to bardziej przejrzyste. Na szczęście podział na te wszystkie kategorie jest ok, no i też tutaj nie zagląda się zbyt często, ale wciąż nie rozumiem, czemu tak Nissan podszedł do sprawy. Na zegarach można również zmieniać widoki, poza tym, który pokazałem, jest także minimalistyczny, tutaj nic centralnie nie może być umieszczone, albo taki nazwany rozszerzony, bardziej bajerancki, który zdawałby się, że pozwoli więcej umieścić na środku, ale realnie tak nie jest, ponieważ mamy wtedy opisy graficzne również z prawej strony, ale komunikaty mają dla siebie tyle samo przestrzeni. Sterowanie tym wszystkim jest wygodne z lewej strony kierownicy. Nie rozumiem tylko, czemu kierunki lewo-prawo są na przyciskach, a góra-dół na rolce. Wolałbym, żeby było tak jak na przykład w poprzedniej generacji Nissana, gdyby był tradycyjny krzyżak, no ale da się do tego przyzwyczaić. Z lewej strony mamy także obsługę systemu audio, z prawej steruje się asystentami bezpieczeństwa, można odbierać połączenia. Ogólnie rozmieszczenie przycisków w Qashqaiu jest wygodne. Cennik Qashqaia przy okazji najnowszego liftingu nie uległ zmianie, a w porównaniu z poprzednią kuracją odświeżającą możemy mówić o podwyżkach, ale naprawdę lekkich, bo wynoszących 2000 zł. Po staremu pozostały także półki wyposażeniowe, jest ich 5 oraz ilość rzeczy na pokładzie przyporządkowana do każdej z nich. I tak jak wcześniej, moim zdaniem najrozsądniejsza była druga od dołu N-Connecta, tak samo jest teraz. Bazowa Accenta też zapewnia używalny poziom z kamerą cofania, dwustrefową klimatyzacją, czujnikiem deszczu czy sporą ilością asystentów bezpieczeństwa. N-Connecta kosztuje od niej o 13 000 zł więcej, a dodaje naprawdę dużo, bo m.in. kamery 360 stopni, system półautonomicznej jazdy ProPilot, samościemniające się lusterko wewnętrzne, porty USB z tyłu, czy w pełni elektroniczne zegary, które pokazywałem. Dopłata nie jest mała, ale jak sądzę, nie dorzucając tych pieniędzy, prędzej czy później bym zaczął tego żałować. Do N-Connecta dodać można jeden z kilku pakietów, bo cennik ogólnie oparty jest o z góry obowiązujące półki wyposażeniowe i kilka właśnie opcjonalnych pakietów do wyboru. Ogólnie można na tym poziomie mieć już w pełni wystarczające do satysfakcjonującej jazdy auto. Wyższe wersje to już pewna ekstrawagancja. N-Design jest dla osób, które są w stanie dopłacić za ciekawszy wygląd. Tecna kosztuje tyle samo i skupia się bardziej na wyposażeniu funkcjonalnym, a Tecna Plus to już naprawdę bogate wyposażenie z bajerami jak elektryka foteli, wyświetlacz head-up czy audio firmy Bose. Egzemplarz testowy został wzbogacony o pakiety po kilka tysięcy złotych każdy, dodające do niego wspominane przed chwilą elementy, zatem N-Design można z grubsza doposażyć do poziomu Tecny, jeśli się chce, ale wtedy trzeba liczyć się z ceną samochodu na poziomie 186 000 zł. Kwota ta uwzględnia obowiązujący na moment nagrywania tego filmu rabat wynoszący około 17-18 000 zł. Cenę różnicować można wyraźnie także układami napędowymi. Ogólnie gama jest w Nissanie Qashqai rozsądna. Nie ma tu diesla, ale benzyny pod maską można zestawić z manualem, automatem, napędem na przód i na wszystkie koła. Dodając też hybrydę e-Power, większość klientów powinna znaleźć optymalną propozycję dla siebie. Myśląc o rozsądnej cenowo konfiguracji, to znaczy wspominanym N-Connecta z benzyną 158 koni automatem, takie auto można mieć również za 1819 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie i wykupie końcowym 30%, a wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, widzowie mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu.
We wnętrzu Qashqai'a w ramach dekoracyjnego oświetlenia mamy kilka bardziej wyrazistych elementów LEDowych pasków na drzwiach czy desce rozdzielczej, a także bardziej rozproszonych, chociażby w przestrzeniach na nogi. Sumując to wszystko, tworzy to moim zdaniem przyjemny efekt wizualny. Można sobie też modyfikować kolorystykę tych świetlnych dodatków, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały niezmiennie już na kolor biały, co dobrze komponuje się z różnymi barwami, które można sobie wybrać z menu. Też jest ta biel czytelna. I jeszcze czytelność poprawia fakt, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się podświetlenia. Przednie światła w testowanym Nissanie oparte są o rozdzielone sekcje. Na dole mamy przyjemnie wyglądające drobne elementy, a na górze pasek, który może służyć także za dynamiczne kierunkowskazy. Występuje także miły detal w postaci napisu Nissan. Naprawdę fajnie się to moim zdaniem prezentuje. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają z kolei tak, a z tyłu mamy w światłach pozycyjnych kilka niezależnych segmentów. W tej części nadwozia obecne są także dynamiczne kierunkowskazy. Aktualnie światła nie uległy zmianie, wcześniejszy lifting sporo w nich namieszał i efekt końcowy na 2026 rok z każdej strony wypada moim zdaniem tutaj naprawdę dobrze. Adaptacyjne światła LED pojawiają się w Qashqai'u od testowanej wersji N-Design i wycinają one pionowo fragmenty wiązki w ten sposób, aby nie oślepiać innych kierowców i aby zarazem maksymalizować doświetlenie pozostałych obszarów drogi. Pod kątem wykrywania innych pojazdów, światłom w testowanym Nissanie nie mogę wiele zarzucić, ponieważ szybko tworzyły one świetlny tunel, nawet na dłuższych prostych, zatem nie trzeba specjalnie pilnować oprogramowania, radzi sobie samo OK, a w razie czego przełączanie się pomiędzy trybem automatycznym i zwykłym jest szybkie, wystarczy wcisnąć lewą manetkę. Ilość niezależnych stref jest niezła, nie żadna wyróżniająca się, ale wystarczająca, aby osiągnąć pożądany efekt. Za to pochwalić muszę moc świecenia, bo nawet przy wygaszonym środku boczne sekcje są odpowiednio jasne i wiązka jest też wysoka. Całościowo matrycowe LEDy w testowanym modelu sprawdzają się bez zarzutu i byłyby jednym z głównych czynników, który mógłby mnie skłaniać do kupna droższej wersji Qashqai'a. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni, panoramiczny dach. Kończy się mniej więcej w miejscu, gdzie ląduje moja głowa. Akurat ta linia dachu przez niego się obniża i ta głowa, nie powiem, żeby wbijała się jakoś pod sufitkę, ale kontakt jest wyraźny, zatem warto brać to pod uwagę. Tym bardziej, że wybierając trochę mocniej doposażonego Qashqai'a od wersji N-Design, już ten dach zawsze będzie na pokładzie. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, jest wyposażona w rozkładany podłokietnik. Też co zwraca uwagę, w testowanym Nissanie tylne drzwi otwierają się bardzo szeroko, niemal pod kątem prostym. Bagażnik Qashqai'a ma 479 litrów, cechuje się on umiarkowanie wysokim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Z boku w kufrze mamy kieszenie w nadkolach, są także haczyki na jakieś torby. Z prawej strony dochodzi także złącze 12V. Jest także regulowana podłoga, można ją demontować nie jako całość, ale są dwa niezależne elementy, albo obniżyć. Jest także pod tą już właściwą podłogą element systemu audio oraz zestaw naprawczy. Gdy złoży się oparcia w drugim rzędzie, to przy półkach w bagażniku w wyższym położeniu dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, Nissan Qashqai po poprzednim liftingu jest wciąż naprawdę udanym samochodem, bo ładnie wygląda, oferuje także, co istotne, bardziej tradycyjne podejście do sposobu obsługi, też dobrze jeździ, ogólnie trudno jest mi się tutaj do czegoś przyczepić. Ostatnie zmiany w hybrydzie trochę ją poprawiły, ale nie są to moim zdaniem modyfikacje, które sprawiałyby, że odradzałbym na przykład kupno używanego egzemplarza ze starą wersją e-Power, gdyby trafiła się na niego dobra oferta, bo w obu przypadkach dostaje się bardzo przyjemny w użytkowaniu układ. Jest on niestety zarazem drogi, zatem każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie na pytanie, czy dopłata chociażby 15 000 złotych względem benzyny 1.3 z automatem będzie miała uzasadnienie. Jeśli jednak ktoś się na e-Power zdecyduje, to nie powinien później żałować tej decyzji podczas jazdy. I to wszystko, co przygotowałem o Nissanie Qashqai. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.